strony Mikołaj Lech. Zauważyłem, że w internecie powielanych jest wiele mitów dotyczących znaków towarowych. W tym nagraniu postaram się obalić te najpopularniejsze. Jeżeli chodzi o mit numer 1, rejestracja znaku towarowego daje monopol absolutny na nazwę. No i to nie jest prawdą. Prawo ochronne jest ograniczone na takich trzech głównych płaszczyznach. Po pierwsze, do określonego terytorium, na przykład na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Po drugie, jest ograniczone w czasie do 10 lat, przy czym można taką ochronę przedłużyć na kolejne tego typu okresy, teoretycznie w nieskończoność. Po trzecie, ochrona obejmuje jedynie towary i usługi wskazane w zgłoszeniu. Oznacza to, że jeżeli ktoś chroni znak towarowy Feniks do oznaczenia np. maszyn rolniczych, to nie może zakazać konkurencji wprowadzania na rynek jogurtów o tej nazwie. Tym samym na rynku może istnieć wiele firm o identycznej nazwie, ale nie złamią prawa, jeżeli będą działać w różnych branżach. Jeżeli chodzi o mit numer 2, rejestracja znaku towarowego jest droga. No i wielu przedsiębiorców od razu zakłada, że nie stać ich na rejestrację znaku towarowego. Pokutuje mit, że mogą sobie na to pozwolić jedynie największe firmy typu Apple. Szczegółowe opłaty za rejestrację znaku znajdziesz w artykule, do którego link właśnie Ci się wyświetla. Ja tutaj wspomnę jedynie, że minimalne opłaty urzędowe w Polsce wynoszą 890 zł, natomiast w zakresie znaków unijnych 850 euro. Oczywiście, jeżeli formalnościami ma zająć się dla Ciebie rzecznik patentowy, musisz doliczyć do tego jeszcze jego honorarium. Niestety wszystkie opłaty musisz uiścić już na początku. Nie możesz ich wnosić ratami co miesiąc. Gdyby było to jednak możliwe, to taka miesięczna rata za znak w Polsce wyniosłaby około 10 zł, a za znak unijny około 30 zł. No tak więc nie są to, broń Boże, opłaty, które zwalają z nóg. Jeżeli chodzi o mit numer 3, rejestracja znaku towarowego to czysta formalność. Zdarza mi się usłyszeć, że rejestracja znaku towarowego jest banalnie prosta. Polega przecież na wypełnieniu kilku papierków i wysłania ich później do Urzędu Patentowego. Tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Co zrobić, aby ochrona była maksymalnie silna? Czy lepiej zgłaszać znak słowny czy słowno-graficzny? Pamiętaj, że część znaków w ogóle nie nadaje się do ochrony. No, chodzi tutaj o znaki opisowe. Jeżeli zgłosisz znak, który jest podobny do wcześniejszego już zarejestrowanego, narażasz się na sprzeciw. EUIPO powiadomi zresztą o Twoim zgłoszeniu właścicieli podobnych znaków unijnych. Tym samym za prawie 900 euro możesz donieść na siebie swojej konkurencji. Jeżeli ochrony nie dostaniesz, pamiętaj, że nikt nie zwróci Ci pieniędzy, które wniosłeś za zgłoszenie. Jeżeli chodzi o mit numer 4, znak towarowy jest chroniony od razu po dokonaniu zgłoszenia. To naprawdę częsty błąd. Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że uzyskują ochronę od razu po dokonaniu zgłoszenia. Tymczasem, tak jak powiedziałem w poprzednim punkcie, ochrony możesz w ogóle nie dostać. Ciężko więc mówić nawet o jakiejś ochronie tymczasowej od daty złożenia tych dokumentów. Formalnie musisz poczekać, aż Urząd Patentowy wyda decyzję o przyznaniu Ci ochrony. Co więcej, musisz zapłacić wtedy za rejestrację. Dla pewności zalecałbym Ci zacząć się chwalić swoją ochroną dopiero po otrzymaniu oficjalnego świadectwa ochronnego. Mit numer 5. Każdy znak towarowy chroni również płaszczyznę słowną. Rejestrując znak towarowy musisz wybrać jakąś jego formę. Przedsiębiorcy najczęściej mają dylemat pomiędzy wersją słowną a znakiem słowno-graficznym. Tą drugą odmianę łatwiej zarejestrować. Znak słowno-graficzny chroni zawarte w nim słowo pod warunkiem, że jest ono fantazyjne. Jeżeli jednak znak stanowi określenie opisowe, ochronę masz tylko i wyłącznie na jego wygląd. Przykładowo Urząd Patentowy odmówił przyznania ochrony na znak towarowy słowny polski bus. Zarejestrował jednak wiele takich znaków słowno-graficznych. Mają więc one ochronę tak naprawdę na garniturek, a nie na płaszczyznę słowną. Mit numer 6. Właściciel znaku towarowego może każdemu zakazać jego używania. No i teoretycznie tak, jednak od tej zasady są pewne wyjątki. Po pierwsze, nie można zakazać posługiwania się danym określeniem podmiotowy, który nie używa go w funkcji znaku towarowego, czyli do oznaczania towarów bądź usług. Przykładowo, znów Twój znak towarowy Feniks służy do oznaczania maszyn rolniczych. Chcesz przejąć cudzą domenę internetową feniks.pl. Jeżeli ktoś pod tą domeną prowadzi na przykład blog o kotkach, to nic mu nie zrobisz i znak towarowy niewiele Ci tutaj pomoże. Z drugiej strony można legalnie używać cudzego znaku towarowego, jeżeli jest to zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Czyli, jeżeli kupiłeś batonik Snickers, to możesz używać tego znaku w reklamie. Nie powinieneś jednak przesadnie go tutaj eksponować. Mit numer 7. W Urzędzie Patentowym RP panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. I znów, teoretycznie tak. W praktyce jednak są od tego pewne wyjątki. Prawo ochrony na znak towarowy zostanie przyznane temu, kto nie wystąpi jako pierwszy. W określonej sytuacji można taką ochronę jednak unieważnić. Czasami dochodzi do próby kradzieży znaku towarowego. Po prostu Twój były wspólnik, pracownik czy konkurent z branży zarejestruje Twój znak towarowy na siebie. W takiej sytuacji można podnosić zarzut, że zgłoszenia dokonano w złej wierze, czyli przy pełnej świadomości, że prawa do znaku nie przysługują zgłaszającemu.
Jako że robi się to w postępowaniu spornym, nie ma pewności, że Urząd Patentowy przychyli się do naszego wniosku. Takiej sytuacji można zapobiec, samemu rejestrując wcześniej znak towarowy. Jeżeli chodzi o mit numer 8, rejestracja znaku towarowego zabezpiecza przed powstaniem firm o podobnej nazwie. Niestety nie zabezpiecza, jednak pozwala z tym skutecznie walczyć. Mało kto, wybierając nazwę dla swojej firmy, sprawdza, czy nie narusza ona wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Co ważne, nie robią tego również urzędnicy, którzy zajmują się formalnościami, np. przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy ktoś zacznie używać podobnego znaku towarowego do Twojego, możesz zmusić go do zmiany nazwy. Jeżeli nie po dobroci, no to w procesie sądowym. Przedstawiasz wtedy świadectwo ochronne swojego znaku towarowego, gdzie jest napisane, że Ty masz do niego prawa, w zakresie jakich towarów czy usług i na jakim terytorium. Musisz więc osobiście walczyć z naruszycielami. Jeżeli chodzi o mit numer 9. Jeżeli znaki różnią się grafiką, to nie dochodzi do naruszenia prawa. Co do zasady, późniejszy znak towarowy powinien na tyle różnić się od znaków wcześniejszych, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd. Ocenia się to na płaszczyźnie graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. Bardzo często podobieństwo już na jednej z tych płaszczyzn oznacza, że do naruszenia prawa doszło. Co z tego, że szata graficzna obu znaków jest różna, skoro na przykład w reklamie radiowej są identyczne. Istnieje więc ryzyko, że ktoś może się pomylić. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli znaki różnią się dosłownie kosmetycznie jedną bądź dwoma literkami. Pamiętaj, że różnice pomiędzy znakami muszą być wyraźne. No i to wszystko, co chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że to, co Ci przekazałem, rozwinie Twoją wiedzę. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszelkimi sprawami związanymi z prawną ochroną marki, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.